Cześć. Jak pewnie wszyscy wiecie, są takie miejsca, miasta w Polsce i na całym świecie, które mimo starań mieszkańców, mimo starań władz mają zdecydowanie złą prasę. I jednym z takich miast w naszym kraju jest Radom. No właśnie, pytanie do Was, z czym Wam się kojarzy Radom? Już słyszę o chytrej babie. Dlatego my postaramy się dzisiaj pojechać do Radomia i zobaczyć, na ile ta zła prasa w przypadku właśnie owego miasta ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. A mieszkańcom i zwolennikom Radomia mogę obiecać, że nie będzie ani słowa o chytrej babie, półbratkach i Kennedych. Zapraszamy. Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy w Radomiu i zaczynamy od samego początku miasta. Jesteśmy w Piotrówce, czyli w miejscu, gdzie dawniej znajdowało się grodzisko. Za nami są rozlewiska rzeki Mlecznej, Bagniska, i ten punkt był idealny do założenia grodu, ponieważ bardzo łatwo było bronić tutaj przeprawy i ewentualnie dawać znać dalej w głąb kraju, gdyby jakieś wojska próbowały tędy przejść. I z tym punktem związana jest też legenda o początku Radomia. Wedle niej zawędrował w te okolice pewien młodzieniec i spotkał tutaj wioskę przepięknie położoną, piękną, bogatą, dobrze rozwijającą się, ale wioskę, na którą rzucono dziwną klątwę. I ów młodzieniec nie przestraszył się tej klątwy i powiedział: Radom bym tutaj zamieszkał. Te słowa okazały się mieć moc magiczną, klątwa zniknęła, a od tego zdania właśnie nazwano ową wioskę, która później przekształciła się w miasto. Tyle legenda, a co na to historycy? Historycy mówią co innego. Mówią, że nazwa Radomia pochodzi od nazwy osobowej, od nazwy założyciela, Radomira, może Radosława, kogoś, kto być może był jednym z przywódców tutejszych gromad, być może był jednym z pierwszych kasztelanów owego gródku i właśnie od niego miasto zawdzięcza swoją nazwę. W tym momencie jest tutaj trochę pusto, miasta raczej tutaj nie ma. Dlaczego? Gród niestety, a może na szczęście, był palony, był niszczony przez Tatarów, później przez kolejne najazdy i miasto musiało przenieść się nieco bardziej w tamtą stronę. Dzisiaj są plany założenia tutaj parku archeologicznego. Niestety od 2 lat niewiele się dzieje w tym temacie. Plany są sabotowane raczej przez okolicznych mieszkańców, którzy musieliby się pozbyć swoich domów. No, zobaczymy, co będzie. Jak na razie mamy Piotrówkę, mamy pusty teren, miejsce, w którym zaczął się Radom. Jesteśmy już w centrum Radomia, w miejscu, gdzie dawniej wznosił się Zamek Królewski, siedziba starostów radomskich, no i miejsce kilku ważnych wydarzeń w historii Polski. Z zamku niestety nie zostało już zbyt dużo, jedynie w pewnych elementach tego budynku możemy dziś dojrzeć jakieś fragmenty dawnych średniowiecznych zabudowań, ale miejsce jest to istotne z powodów kilku, a powiemy sobie dzisiaj o jednym, czyli o Konstytucji Nihilnowi, bo właśnie tutaj w tym miejscu ten akt został podpisany. To był akt dla Polski brzemienny w skutkach, akt, który ograniczał władzę królewską, który w
przeciągu kilkudziesięciu następnych lat doprowadził do uformowania się czegoś, co nazywaliśmy później Rzeczypospolitą Szlachecką, co zresztą przyczyniło się też do zguby naszego kraju. Jednak wówczas, na początku XVI wieku, nikt w taki sposób i tak dalekosiężnie nie myślał. To był akt, który zobowiązał króla do tego, aby bez zgody szlachty nie podejmował praktycznie żadnych działań. Stąd nazwa nihil novi, czyli nic nowego, a dokładnie nic o nas bez nas. Tak zażądała sobie szlachta i zmuszony poprzez paraliż państwa, paraliż administracji państwowej, król musiał na ten akt przystać. I tutaj w Radomiu, na Zamku Radomskim, ów akt podpisał. Tyle jeżeli chodzi o zamek i o jego historię, natomiast za nami widać kawałek kościoła farnego, jednego z najstarszych kościołów radomskich, z przepięknym sklepieniem. Warto wejść, zobaczyć, odwiedzić tę starą świątynię, a później udać się do muzeum, Muzeum Sztuki, Muzeum Jacka Malczewskiego, do którego my się za chwilę udamy i o którym po wizycie parę słów sobie powiemy. Zapraszam. Jesteśmy już po wizycie w muzeum i trochę sobie teraz o nim powiemy. Może kilka słów o początku samej kolekcji, bo to też jest ciekawa historia. Cały ten zbiór, jaki możemy teraz oglądać, swój początek ma w zbiorze prywatnym. To były obrazy kolekcjonowane przez księdza jednej z podradomskich parafii, Jana Wiśniewskiego, osoby bardzo rzutkiej, zaangażowanej w działalność ewangelizacyjną, ale także w kolekcjonowanie dzieł sztuki. I ów ksiądz pod koniec swojego życia zwrócił się z taką prośbą do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Radomiu, aby utworzono muzeum. Jako zaczątek kolekcji miały zostać właśnie przekazane obrazy, które ksiądz Jan Wiśniewski zgromadził, ale ksiądz postawił jeden warunek. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Radomiu ma rok na zorganizowanie takiej placówki. Jeśli przez ten rok placówka nie powstanie, obrazy wracają do duchownego. Miłośnikom ziemi radomskiej udało się to zrobić i właśnie dzięki temu możemy tę kolekcję oglądać. Co możemy zobaczyć, kupując bilet za 10 zł, bo tyle właśnie kosztuje wstęp do muzeum? Przede wszystkim galerię malarstwa polskiego XIX i XX wieku, niewielką, ale z nazwiskami naprawdę pierwszej klasy. Boznańska, Fałat, Pankiewicz, to tylko kilka z tych nazwisk twórców, których możemy tutaj oglądać i obrazy naprawdę niezłe. Przede wszystkim dwie sale poświęcone twórczości urodzonego w Radomiu i ochrzczonego w Radomiu Jacka Malczewskiego. Portrety, kilka obrazów o tematyce symbolicznej, z których ów artysta słynął, i to jest rzecz, którą każdy miłośnik sztuki powinien zobaczyć. Jeżeli nawet tylko przejeżdżacie przez Radom, warto zboczyć z trasy i do tego muzeum zajrzeć, bo myślę, że to jedna z największych w Polsce kolekcji obrazów tego malarza. Co poza tym ma jeszcze muzeum do zaoferowania? To dział przyrodniczy. I tutaj bardzo ciekawe takie zaskoczenie na plus. Fajnie zorganizowana, nowoczesna wystawa, na której możemy zobaczyć zwierzęta i rośliny ziemi radomskiej, te żyjące współcześnie i te, które już wyginęły, czyli dinozaury. Warto przyjść z dziećmi, bo naprawdę taka działająca na wyobraźnię ekspozycja. Poruszamy się pomiędzy makietami zwierząt, trochę tak jak w lesie. Tak więc podsumowując, muzeum naprawdę warte polecenia.
w samym centrum Radomia, więc jeżeli tylko przez miasto przejeżdżamy, to nie musimy nigdzie odbijać i po jakichś opłotkach krążyć, tylko w samym centrum miasta muzeum z ekspozycją poświęconą sztuce i przyrodzie ziemi radomskiej. Mówiliśmy trochę o sztuce dawnej, o sztuce XIX wieku, początku XX wieku, a teraz chciałem powiedzieć o sztuce współczesnej i o tym, co w Radomiu w tej dziedzinie można obejrzeć. No ale niestety Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia jest zamknięte. Nie mamy żadnych tablic tutaj, żadnej rozpiski godzin, więc za bardzo nie możemy Wam nawet powiedzieć, w jakich godzinach to centrum można zwiedzać. Tyle tylko, co mogę powiedzieć, to że całkiem spora kolekcja, z tego co mi wiadomo. Podobnie jak w przypadku tamtego muzeum, także tutaj oparta także na kolekcji prywatnej, na kolekcji Andrzeja Wajdy, który swoje obrazy, swoje dzieło sztuki zgromadzone przez siebie przekazywał Radomskiemu Muzeum. I po wyremontowaniu właśnie budynku starej elektrowni tutaj takie muzeum, taka ekspozycja się znajduje, ale niestety zamknięto na głucho, więc jej nie obejrzymy. Zapraszamy zatem dalej do zwiedzania Radomia. No nie mamy dzisiaj szczęścia na naszej wycieczce, bo jesteśmy właśnie przed Muzeum Wsi Radomskiej, przed skansenem, który też jest zamknięty i też nie możemy znaleźć żadnych informacji na temat tego, w jakich godzinach, w jakie dni można ów skansen zobaczyć. No więc co, podsumujemy sobie chyba trochę naszą wyprawę do Radomia. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię o początkach miasta, którą opowiadałem na samym początku. O tym, że na Radom była rzucona klątwa i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie pytanie brzmi, czy ta klątwa nie obowiązuje może do dzisiaj, bo miasto z historią, miasto z zabytkami, miasto, które może zaciekawić kogoś, kto pasjonuje się sztuką dawną, sztuką współczesną, no tu nagle opowieści dziwnej treści, jakaś taka zła fama, zła prasa. Czy faktycznie Radom zasługuje na ten wizerunek, jaki jest do niego w tym momencie przypisany? No zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentowania, zapraszam do podzielenia się wrażeniami, bo mnie wydaje się, że ten wizerunek stworzony wokół Radomia jest bardzo krzywdzący. Dziękuję za uwagę.